Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu kolejny złoty krzyż sprzyja hoście. I gdzie ta recesja? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Kolejny złoty krzyż sprzyja hoście i gdzie ta recesja? Jako że wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych pokazała, że rynek nie boi się rosnących rynkowych stóp procentowych, ma ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. Indeks giełdowy S&P w piękny sposób obronił poziom 4100 punktów, indeks DAX obronił poziom 15300 punktów, więc inwestorzy na całym świecie zastanawiają się, czy rynki rozwinięte, developed markets, mają ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej i czy przed nami czasem nie będzie kontynuacji tendencji wzrostowej i to pomimo tego, że rosną oczekiwania co do dalszych podwyżek stóp procentowych. Czy rynek już to zdyskontował, więc indeks giełdowy na Wall Street, indeks giełdowy w Niemczech zaczynają sygnalizować nam, że rynek ma ochotę na kontynuację wzrostów, a kiedy dołożymy do tego zachowanie indeksu FTSE 100 w Londynie, gdzie mamy nowe maksima wszechczasów, to oczywiście inwestorzy zaczynają sobie także zadawać pytania, gdzie ta recesja, która miałaby doprowadzić do przeceny spółek giełdowych, czy czasem w 2022 już nie zdyskontowano osłabienia gospodarczego, bądź też jakiejś płytkiej recesji, która teraz będzie wychodziła z danych statystycznych, a która już jest uwzględniona w wycenach spółek giełdowych, a giełda, jak wiemy, dyskontuje przyszłość za około 6 do 9 miesięcy, więc skoro teraz rośnie, więc ewidentnie będzie nam tutaj dyskontowała ożywienie gospodarcze i wyjście z pewnego rodzaju dołka koniunkturalnego i czy czasem odpowiedź na pytanie, gdzie ta recesja nie jest uzasadniona, że rynek czasem, czy czasem rynek nie zbytnio pogłębiając tendencję spadkową w poprzednim roku, nie zapędził się za daleko, a teraz czas jest na odreagowanie. Więc tutaj zachowanie giełdy papierów wartościowych zaczyna sprzyjać tezie o tym, że recesja może być już historią, że teraz czas dyskontowania ożywienia gospodarczego, kolejnej fazy cyklu gospodarczego. I teraz jest czas na odpowiedź na pytanie, co dalej z ryzykiem na podstawie analizy Bitcoina, ponieważ powstaje kolejny złoty krzyż, tym razem na Bitcoinie. Jak widzimy tutaj średnia 50-sesyjna przebija od dołu średnią 200-sesyjną, czyli tak mniej więcej średnia 2-3 miesięczna przebija od dołu średnią roczną i za każdym razem, kiedy tak jest, inwestorzy zakładają, że jest to zapowiedź kontynuacji tendencji wzrostowej, przekształcenia się tendencji, która jest teraz z trendu bocznego na tendencję wzrostową i to oczywiście sygnał jest bardzo sprzyjający popytowi na ryzyko, więc kolejny złoty krzyż na kolejnej klasie aktywów sprzyja popytowi na ryzyko, temu, żeby zwiększać prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami tendencji wzrostowej na indeksach giełdowych, że będą surowce kupowane, że będą waluty emerging markets kupowane, że rynki emerging markets będą kupowane, że surowce będą kupowane i oczywiście będzie sprzedawany amerykański dolar. Takie są wnioski moim zdaniem płynące z zachowania Bitcoina na tym wykresie z okresu kilku lat. Widać bardzo wyraźnie, że za każdym razem, kiedy ten złoty krzyż powstaje, silnie rośnie prawdopodobieństwo wywołania następnej fali, nawet dynamicznej fali tendencji wzrostowej na tej kryptowalucie, więc popyt na ryzyko się oczywiście cieszy. Krótkoterminowy wykres pokazuje, że każde cofnięcie w korekcie spadkowej w najbardziej krótkim terminie tworzy swoje minimum wyżej, a to jest zapowiedź oczywiście tendencji wzrostowej. Jak zobaczymy, jak rozbijemy sobie tą konsolidację i ostatni nawet miesiąc na czynniki pierwsze, to widzimy, że rynek przywiązuje szczególnie dużą uwagę do takiego pasa $23 000, $23 150 i w takiej sytuacji oczywiście za każdym razem, kiedy znajdujemy się powyżej, a w momencie tworzenia tego wpisu tak się właśnie dzieje, to scenariusze prowzrostowe są faworyzowane, a kiedy przebilibyśmy poziom $25 000,
ponieważ na wykresie tygodniowym jest to teraz najważniejszy opór. To są nie tylko maksima sprzed paru miesięcy, ale także średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc jeżeli ten poziom $25,000 zostałby pokonany, to oczywiście otworzy się perspektywa ku wzrostom i naprawdę przekształcenia się tego impulsu wzrostowego, z którym mamy teraz do czynienia, z następną falą wzrostową, nawet z mówieniem o tym, że hossa wraca na Bitcoina i że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu wielkiej hossy, którą obserwujemy na kryptowalutach już od bardzo wielu lat i oczywiście zakończenia Bessy, która w 2022 roku miała miejsce na tych kryptowalutach. No i teraz kolejne szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie ta recesja. Ponieważ jeżeli zobaczymy na wskaźnik wyprzedzający koniunkturę LEI dla Stanów Zjednoczonych, to tutaj ewidentnie widać, że wskaźnik jest na takich poziomach, który za każdym razem oznaczał recesję w amerykańskiej gospodarce. Ale jak widzimy, nie wiąże się to ze spadkami indeksów giełdowych, nie wiąże się to z kontynuacją tendencji spadkowej, a kiedy zobaczymy, jak zachowują się wskaźniki pokazujące zaskoczenia ekonomiczne, to w tym wypadku widzimy, że ożywienie gospodarcze już trwa mniej więcej od przełomu trzeciego i czwartego kwartału poprzedniego roku i co jest jeszcze szczególnie istotne, dla strefy euro ożywienie gospodarcze postępuje szybciej niż dla Stanów Zjednoczonych i to jest także jeden z niezwykle interesujących zagadnień, szukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje, a moim skromnym zdaniem jest to związane z zachowaniem cen węglowodorów, zwłaszcza gazu ziemnego, który właśnie od sierpnia zaczyna bardzo dynamicznie, ta cena zaczyna bardzo dynamicznie spadać, co napędza pewnego rodzaju ożywienie i poprawę koniunktury. Moim zdaniem to jest główny czynnik, dlaczego właśnie tak się dzieje, że dla strefy euro te wskaźniki odbijają lepiej niż dla Stanów. Oczywiście zachęcam do tego, żeby szukać odpowiedzi na to pytanie w każdym źródle. Tam na dole link w komentarzu i link w opisie jest godny polecenia, gdzie ta recesja i zdobędziecie, drodzy Państwo, odpowiedź na pytanie, co dane gospodarcze z USA mówią o recesji, czy wskaźniki wyprzedzające koniunkturę dla najważniejszych krajów G20 na całym świecie, czy one rzeczywiście sygnalizują nam recesję. No i oczywiście co dalej z KGHM-em, który jest bardzo ściśle powiązane z cenami miedzi i czy takie powiązanie faktycznie sygnalizuje nam, że recesja będzie miała miejsce, bądź też czy ona już teraz występuje. Zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z tymi materiałami edukacyjnymi. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Ale wróćmy oczywiście do rynków światowych, które są bardzo odporne teraz na rosnące rynkowe stopy procentowe. Na tych kolejnych 3 slajdach, kiedy widzimy, jakie są oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej, widać wyraźnie na przestrzeni tygodnia oczekiwania co do stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych podskoczyły o co najmniej 20 punktów bazowych, jeżeli nawet nie o 25 punktów bazowych. Dla strefy euro podskoczyły co najmniej o 10 punktów bazowych, a dla Wielkiej Brytanii także są podwyższone i widać tutaj, że te dane, które poznaliśmy w ostatnich dniach, sygnalizują nam jednak, że rynek częściowo się poddaje i jeszcze jednak wieści te podwyżki stóp procentowych, które wcześniej były odwlekane. Natomiast oczywiście moim zdaniem najbardziej właściwą odpowiedź na pytanie, czy faktycznie tak się stanie, poznamy za tydzień, kiedy będą spływały dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, dla innych krajów. Wtedy zobaczymy, jak faktycznie się kształtują te przyszłe oczekiwania co do stóp procentowych. Rynkowa stopa procentowa jest nad poziomem 3,60. Sygnalizuje nam ona w szerszej perspektywie ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej. To teoretycznie powinien być negatywny sygnał dla giełdy papierów wartościowych, ale ona, tak jak powiedziałem, neguje, lekceważy te sygnały, a to jest sygnał bardzo dużej odporności i siły popytu, a jak coś nie chce spadać, będzie rosnąć, tak mówi stare rynkowe powiedzenie. Mamy bardzo wyraźną zachętę do wzrostów rentowności także niemieckich obligacji. Ten wykres cen niemieckich bundów też bardzo ładnie to pokazuje. Widzimy także próbę odbicia na euro-dolarze od swojego wsparcia w rejonie 1,07, od dolnego ograniczenia tego kilkutygodniowego kanału wzrostowego i teraz każde większe odbicie, zwłaszcza które doprowadzi do powrotu na poziom 1,0750, będzie odczytany jako też sygnał, że amerykański dolar nie chce się dalej umacniać, dlatego też bądźmy bardzo czujni, co się dzisiaj wydarzy. Analogiczny poziom na dolar jenie to są okolice 130,50
I oczywiście także warto na to zwracać uwagę na rynku surowcowym. Zobaczymy, czy cena złota spróbuje przynajmniej wrócić nad poziom 1885. Jeżeli tak się stanie, będzie szansa na rynkowe podejście do oporu $1900, ale na chwilę obecną zachowanie amerykańskiego dolara i tych rentowności nie pozwala na jakiś większy optymizm w cenie złota. I jeżeli dzisiaj uda się wrócić na poziom $9000 na cenie miedzi podczas sesji amerykańskiej, która jest najważniejsza, da to także pierwsze sygnały optymistyczne płynące z zachowania cen surowców. Bez tego, jeżeli cena miedzi nie utrzyma się nad poziomem $9000, to jednak surowce będą faworyzowały scenariusze prospadkowe i zupełnie odmiennie zachowuje się ropa naftowa, która po prostu żyje własnym życiem i tutaj docieramy po prostu do osi symetrii horyzontu cenowego w rejonie $77 i czekamy na to, co się dalej wydarzy. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. W momencie tworzenia tego wpisu nie wiadomo jeszcze, jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych, więc to najważniejsze wydarzenie podczas dzisiejszej sesji dla polskich aktywów jest wciąż nieznane. Polskie obligacje są dzisiaj wyraźnie kupowane, rentowność znowu wróciła poniżej 6%, czyli mamy potwierdzenie oporu w rejonie 6,10% na rentowności tych papierów, a powrót do tendencji spadkowej, fala zakupów sygnalizuje, że nawet chwilowe odbicie jest wykorzystywane do tego, żeby kupować polskie obligacje. No i na fali nadziei na jakiś wzrost euro-dolara jest kupowany także złoty. I mamy korektę widoczną także na euro-złotym, jak i na amerykańskim dolarze do złotego, czyli te pary związane ze złotym dają nam sygnał, że kapitał znowu zagraniczny pojawił się na polskich aktywach i sprzyja on temu, żeby kupować to ryzyko. Oczywiście mamy także próbę wzrostów indeksu WIG20, ale dzisiaj, jeżeli popyt na ryzyko ma faktycznie jakąś chce mieć większą szansę na utrzymanie tendencji wzrostowej, to trzeba wrócić nad ostatnie minima, a najlepiej nad poziom 1900 punktów. Jeżeli tak się stanie, to w takiej sytuacji ten popyt na ryzyko także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych się pojawi. Na chwilę obecną jest na to nadzieja, ale sesja amerykańska może to oczywiście szybko zniweczyć. Dlatego obserwujmy zachowanie indeksu WIG20 względem ostatnich minimów, tych, które były ustanowione na przełomie stycznia i lutego. I drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do wszystkich materiałów edukacyjnych. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj o godzinie 19 będzie webinar poświęcony temu, czy cena gazu będzie dalej rosnąć, czy też będzie spadać. Tam na dole jest też link w opisie. Zachęcam do tego, żeby przystąpić i popatrzeć, posłuchać, co będzie podczas tego webinaru mówione o cenie gazu. I jeszcze raz przypomnę, materiał specjalny nowy o tym, gdzie ta recesja, co mówią dane gospodarcze ze Stanów Zjednoczonych dla najważniejszych gospodarek G20 o recesji i czy KGHM, który jest dobrym także wskaźnikiem tego, jaki jest popyt na ryzyko i jaka jest globalna ocena szans na ożywienie gospodarcze w Polsce, co nam mówi w porównaniu z zachowaniem ceny miedzi. Przypomnę, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami edukacyjnymi. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę stopy zwrotu. Pozdrawiam.